Cześć, witajcie. Dzisiaj nietypowo, ponieważ siedzimy w Daihatsu Sirionie. No i mamy projekty z widzami, czyli projekt PCBWay. Tym razem widzem swoim własnym będę ja. Jak PCBWay ma się do automotive, do mechaniki, do Siriona, bo ogólnie jest to firma raczej kojarzona z elektroniką. Ano właśnie tak, że oni mają w swojej ofercie usługi druku 3D oraz obróbki CNC. No i tutaj w Sirionie przydarzył mi się taki mały wypadek. Tu jest oryginalny guzik, nie wiem, przycisk od ręcznego. Ja go zastąpiłem takim łącznikiem M5 z wkręconą śrubką ślepą z podkładką, ponieważ teraz ja to spróbuję Wam zademonstrować. Bez tego guzika okazuje się, że w ogóle ręczny nie działa. Tu taka podkładka. Tu jest sprężyna. Zobaczcie, widzicie, jest sprężyna. Ona musi być napięta i to w specyficzny sposób, żeby w ogóle ten ręczny dało się naciągnąć. No i jak się za bardzo wkręci oryginalny guzik, ja go posklejałem, on się rozpadł na 5 części, ja go posklejałem, żeby go zwymiarować, ja go zaprojektowałem, zamodelowałem i wykonałem go z różnego rodzaju żywic druku 3D światłotwardzalnych, to są czarne żywice, oraz mam też aluminium, to jest aluminium 6061, ono jest anodyzowane na czarno, nagwintowane. Zaraz sobie sprawdzimy, czy to po prostu mój projekt się sprawdził, czy to wszystko elegancko tutaj działa, a później pokażę Wam, jak takie coś zaprojektować we Fusion 360 oraz jak to zamówić na PCBWayu oraz jakie to są koszta, jeśli chodzi właśnie o taki prosty design przycisku, który w sumie taki prosty nie jest. Opcji wykonania też jest wiele, bo mam przyciski gwintowane, niegwintowane, z tulejowaniem ultradźwiękowym, wgrzewanymi takimi insertami metalowymi, z gwintem nacinanym ręcznie, z gwintem drukowanym maszynowo, no oraz tutaj najbardziej profesjonalna wersja właśnie aluminiowa, CNC z obróbką z gwintem po prostu wykonanym maszynowo. Także te wszystkie opcje Wam pokażę później w warsztacie, już tak bardziej, nie wiem, pod mikroskopem czy coś, pokażę Wam, jak wygląda struktura, jak wygląda materiał, jak to wygląda, no ale pierw sprawdźmy, czy mój przycisk działa. No i słuchajcie, moi mili, już tu wkręciłem jak należy przycisk. No i powiem Wam, działa od pierwszego. Od pierwszego strzała elegancko działa. Czy można było jeździć na takim łączniku? Oczywiście, że można było jeździć. Tu po prostu była podkładeczka, żeby tą sprężynę naciągać. Zastosowałem łącznik M5, no i żeby nie przeszedł na wylot, tylko żeby miał określoną głębokość tego schowania, wkręciłem tutaj śrubkę z podkładką. Więc poradzić po rzeźbiarsku sobie zawsze można. To jest tak trochę, wiecie, dla sportu i dlatego, żeby pokazać Wam, że jak się chce, to można. Wiadomo, są też jakieś droższe auta, lepsze, że takie nietypowe rozwiązania, no powiem Wam, siedzi to pięknie. Siedzi to pięknie. Sprawdzimy sobie jeszcze inne plastikowe. Ten jest z aluminium, bardzo fajnie to siedzi, wygląda. Może jest trochę ciemniejszy niż te takie plastiki, które są szarawe, to jest typowo czarne, no ale według mnie super. Już to nigdy nie pęknie, bo to jest aluminium. Jak te plastiki by się w dłuższym okresie czasu zachowały? W dłuższym okresie. Okres jest zawsze czasu. No ale dobra, ja przemontuję sobie na inny guziczek i zobaczymy. Zanim zamienię te przyciski, nie wiem, czy to będzie widać, ale też nawet promień gięcia tego owalu, ten ma 2 mm promieniu gięcia, ten ma 3 mm promieniu gięcia, jest taki bardziej zaokrąglony. Ten po prawej to jest plastik, to jest UTR, czyli światłoutwardzalna żywica, akurat czarna, to nie jest żadny kolorowy, po prostu materiał jest czarny. Ja też Wam pokażę białe elementy, które wcześniej tam z PCBWayem, wiecie, zamawiałem i drukowałem, no ale tu aluminium ma właśnie promień gięcia 2 mm, ten ma 3 mm promieniu gięcia. No i o, tutaj wcelować tą, trzeba tak jakby podnieść ten gwint, delikatnie wkręcić. Trochę tutaj się można, no dajcie mi chwilę. No i pierwszy problem to jest to, co mi wszyscy mówili, ale tak chciałem sprawdzić, to jest gwint M5 z druku, to jest zaprojektowany gwint M5, mimo druku laserowego i bardzo wysokiej dokładności, no niestety tutaj wziąłem sobie taką śrubę, ona palcami nie chce wchodzić, także ten gwint trzeba będzie skalibrować, czyli go poprawić gwintownikiem, żeby móc cokolwiek wkręcić. Także taka, nie wiem, moja praktyczna nauka designu i rada dla Was, nie projektujcie gwintów drukiem 3D, tylko albo mniejszy otwór pod nagwintowanie, albo no tak jak widzicie tutaj gwint do rekalibracji, ale czy on będzie mocny, czy będzie słaby, nie wiem.
Dlatego sobie zaraz to zrobimy, poprawimy, zobaczymy jak to siądzie. No powiem Wam, wcale łatwo to nie idzie. Muszę naprawdę dużo siły tutaj wkładać. Nie wiem, czy to widać, pewnie nie. Ale naprawdę muszę dużo siły wkładać, żeby mieć jakby postęp z gwintowaniem. Piszczy na sucho to wszystko. Śmierdzi jak u dentysty taką plombą, wiecie, wierconą przez wiertarkę dentystyczną. No ale postaram się to możliwie do końca przegwintować. No i zobaczymy jak nam się to wkręci. Muszę też pilnować głębokości, bo ten otwór z tego co projektowałem go ma chyba 1,5 centymetra, więc też tego nie widzę za bardzo, jak wiecie, jak głęboko mogę zejść. No i chyba już jesteśmy prawie na końcu tego otworu. Także nie chcę przedłużać tego filmu, no ale tak to wygląda. Dobra, jest nagwintowane. Śruba wchodzi, pokażę Wam na jaką głębokość. Tak bez oporu. Teraz nie mam suwmiarki, ale to jest takie, no 15 mm to nie jest, ponieważ pamiętajmy, że końcówka, nie wiem, z 3 mm powiedzmy 4, to nawet nie robi gwintu, więc on nie jest nam w stanie nagwintować do zera. Musiałbym mieć specjalny gwintownik, który jest w stanie gwintować otwór do samego końca, do dna otworu. No więc powiedzmy, że mamy ten centymetr gwintu, może 12 mm. Tu jeszcze tą sprężynę wyjąłem, ona jest dosyć długa, zobaczcie. I ona, czy nam idealnie pasuje, tak? Ona nam pięknie pasuje na ten kołnierz, tutaj widzicie, na ten próg. Tak samo na naszym modelu aluminiowym pięknie to pasuje, tak jak ma być, także fajnie. No i teraz wkręcimy sobie, zobaczymy jak to siedzi. Także pakuję sprężynę. Sprężyna zapakowana. No i teraz trzeba... Czy się kręci? Poszło. Poszło. I powiem Wam, ten przycisk nawet jest taki bardziej, bo to nie jest czarny, to jest Imagine Black, czyli wyobraź sobie czarny. Zdecydowanie bardziej pasuje kolorem do wnętrza auta. Mniej się wyróżnia. Aż pojechałem trochę, no, bo strzałem sprzęgło z przyzwyczajenia. No także dość długi jest ten przycisk. Ja muszę też zobaczyć jak ten, bo tu był chyba gwint jeszcze głębiej, dlatego ta końcówka była osłabiona w oryginale i odpadała, więc troszkę można byłoby, wiecie, inaczej to przeprojektować, zrobić krótszy ten przycisk, no ale wiadomo, ja to projektowałem w ciemno, trochę na szybko, więc wyszło i tak świetnie. Także tak, mamy sprawdzony gwint drukowany. Gwinty drukowane, jak widać, się nie sprawdzają. Sprawdzony, że się nie sprawdza. Zobaczymy teraz tak, z insertami, jak to wygląda. Ale zanim inserty, to jeszcze mam suwmiarkę i teraz tak, plastikowy wystaje 16 mm od góry do góry. Zobaczymy sobie jak aluminiowy nasz będzie zacisk, znaczy przycisk wystawał. On pewnie troszeczkę może mniej. No, zdecydowanie mniej. No. Bo tutaj mamy gwint po całej długości. Czekajcie, bo nie chcę tego zarysować. No i on wystaje 12 mm, czyli 4 mm, tak jak z grubsza przypuszczałem, gubimy tu na głębokości gwintowania ręcznie. Więc w projekcie, jak chcemy sami gwintować, to musimy jeszcze uwzględnić o wiele większą długość gwintu. Bo tu mamy 20 chyba 1 mm całość, a ja 15 miałem gwintowane. Więc 21,15 mamy otwór i jednak gwintowałem tam realnie około 11 mm. Więc to tracimy, jakbyśmy chcieli sami gwintować. Co tu jeszcze? Zaraz sobie sprawdzimy właśnie inserty. Czy insert jest przelotowy, czy nam to wejdzie, bo w sumie otwór pod insert, ja nie pamiętam, czy go źle nie zaprojektowałem, czy nie dałem otwór pod gwintownik i nam po prostu gwint za insert nie przejdzie, nie? Więc to też trzeba zobaczyć mój tutaj design. No i zobaczcie, tak wygląda wgrzany insert, tak jak w laptopach mamy taki właśnie, to jest albo wgrzewane, albo ultradźwiękowo wgrzewane. Ultradźwiękowo to polega na tym, że to tak się wibruje, że rozgrzewa nam powierzchnię i wchodzi, albo na gorąco, że po prostu to jest gorące i gorące wciskamy, tylko wtedy możemy mieć deformację materiału. Czy to jest,
idealnie równo wgrzane. Na moje oko może nie, ale to by trzeba, wiecie, zrobić pomiary. Sam insert też jakby ma nierówną ściankę albo jest delikatnie przekrzywiony. Ja sobie wkręcę w to tą śrubę i zobaczymy sobie, no jak to wygląda, nie? Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest lekko przykrzywione w taki banan, czyli to było chyba ręcznie wygrzewane, nie na jakiejś takiej, wiecie, maszynie, która to utrzyma nam idealnie w pionie, typu na jakiejś wiertarce stołowej takiej, wiecie, która nam idealnie to da w dół. Jest lekko przekrzywienie i nie weszło zbyt głęboko. Ja wam zaraz pokażę paznokciem. Przytrzymam paznokciem i wykręcę to i pokażę wam, na jaką głębokość to tylko wchodzi. No i zmierzyłem to jest 11 mm. Czyli 11 mm nam tutaj się chowa. Ja widzę, że chyba oni nawiercili ten otwór większy, żeby to dało, ten insert przeszło, bo sam insert ma na oko z 5 mm. 5 mm jest chyba głębokość gwintowania takim insertem, więc no to nie jest dużo. Do pewnych zastosowań wystarczy, może tutaj też by wystarczyło, ale wiecie, to się nam może z czasem obluzować od naciskania, to nam odpadnie. No, czy pod to zastosowanie to jest dobre? Nie wiem, do mniejszych projektów, żeby coś tylko się trzymało, może tak. Tutaj na wieloletnie zastosowanie najlepsze jest po prostu według mnie aluminium gwintowane i po prostu mamy spokój dożywotnio. Tu są kolejne dwie sztuki z insertami. Powiem wam, one wszystkie są minimalnie krzywiutko, minimalnie, naprawdę. To jest bardzo lekko zauważalne. Jest to raczej prosto, ale to nie jest ideał, nie? Nie wiem, czy to może będzie widać na filmie. To naprawdę, nawet jak ja to położę, tak wiecie, do suchmiarki, kurczę, żeby to było dobrze widać odległość, to na czymś białym powinienem robić. To jest prawie równo, ale jest minimalnie, tak wiecie, nie wiem, 1 stopień, 2, 3, że to okiem widać i to czuć. Ja to widzę, po prostu, ja to widzę, że to jest minimalnie krzywo od płaszczyzny krawędzi tego, nie? Więc to było ręcznie osadzane. No i też 5 mm i zejście gwintem po prostu głębiej, nie? Więc to nie trzyma nam po całej długości. Nie wiem, czy są dłuższe te inserty, nie pytałem ich w sumie. Nie wiem, czy można dwa, jeden po drugim wiecie, zaimplementować, żeby były po prostu dłuższy gwint insertowany. Wydaje mi się, że to też może być ciężkie, bo przechodzący jeden insert nam może rozwalić tą ściankę, ale podpytać zawsze ich mogę jeszcze. No więc tak, tu mam jeszcze te do nagwintowania. Tak, to jest chyba bez gwintu. Nie, tu jest gwintem 5 z zakrzywieniem, z różnym zakrzywieniem, bo też mam właśnie mało zakrzywione, 2 mm i te 3 mm mi się najbardziej podoba jako takie, wiecie, zaokrąglenie tej bryły, bo jest taki bardziej guzikowy, taki bardziej jak oryginał był. No ale dobra, pójdziemy sobie na warsztat, nagwintujemy, spróbujemy nagwintować te otwory, które są w ogóle nie nagwintowane, nie insertowane, nie gwintowane. Zobaczymy, jak to się będzie gwintowało, czy mi to pęknie, czy mi to nie pęknie, bo też mnie to bardzo ciekawi, jak mi się uda nagwintować te otwory. Co ciekawe, ta żywica niby jest czarna, ale jak się ją gwintuje, to leci taki biało-szarawy pył, więc ciekawe, czy to jest faktycznie malowane na czarno, czy to jest czarna żywica. Także to też sobie sprawdzimy może. No i co? Idziemy! No i tu wam jeszcze pokażę oryginał, zmęczony życiem, on był popękany naprawdę w wiele elementów, jest poklejony po prostu, byle dało się z niego zdjąć wymiar. Zaokrąglenie oryginału widać, jest takie dosyć większe. Tu też jest właśnie ten tył z tym miejscem na sprężynę. No i niestety po prostu od naciskania, wiecie, trochę on się dokręca na przykład, wiecie, tam jak naciskamy go 1000 razy, aż po prostu ta śruba dochodzi do końca, na końcówkę, aż łepek odpada, nie? Więc po prostu takie to zużycie naturalne. Ja też nie wiem, jak mi jego się uda głęboko wkręcić, o widzicie. No ten jako oryginał on wystaje najmniej. Już wam zaraz powiem, jak on wystaje 9 mm. 9 mm, czyli no te właśnie 3-4 mm ja dałem mniej gwintu niż ma oryginał, nie? Dlatego tak te przyciski wystają. No a to wszystko jest, wiecie, do zmiany w kolejnych wersjach designu produktu, gdyby ktoś taki coś potrzebował, aczkolwiek zapotrzebowanie raczej nie będzie duże. Jeden taki plastikowy to jest $5, nie? Czy to jest jakieś, nie wiem, 15-16 zł, może 20, zależy jaki jest kurs dolara, ciężko powiedzieć, to jest dosyć chwiejne, no ale $5 za zrobienie tego z plastiku, a ten CNC, kurczę, nie pamiętam ile, ale znajdziemy sobie na papierach na fakturze, nie?
No dobra, słuchajcie, jesteśmy na strychu z oryginalnym przyciskiem, zdejmiemy sobie z niego wymiar, potem pójdziemy sobie go zaprojektować na komputerze. No tu jeszcze miałem wam pokazać wydruki od PCBWay, to właśnie z białej żywicy. To też jest obudowa do Ridena, to jest wszystko wydrukowane, również z druku 3D, wygląda ładnie jak kość słoniowa. I tu mam podstawki pod groty, też to jest wszystko druk 3D, także ładnie, fajnie. No i też można z przejrzystej takiej żywicy i z takiej fluorescencyjnej. Od PCBWaya również są linijki w formie PCB. Jakbyście w ogóle coś chcieli, projekty z widzami, mamy budżet na to, zgłaszacie się z jakimś projektem, pomysłem. Jak PCBWay zatwierdzi, to możemy to razem zrealizować. A teraz ja realizuję swój pomysł, czyli pokażę wam, jak zdejmujemy wymiary, tak po prostu wiecie, długopisem na kartce robimy plan części. Wiadomo, to jest tak trochę dla sportu, moglibyśmy to łatwo zastąpić po prostu cylinderkiem metalowym, aluminiowym, jakimkolwiek, nawet z drewna, jakby ktoś bardzo chciał. Ale zdejmiemy sobie wymiary, pokażę wam potem, jak to przenieść na komputer, no i jak to zamówić. No dobra, tutaj mam po prostu, wiecie, suwmiarkę, ale żebyście lepiej widzieli, to mam taką elektroniczną. Suwmiarka, jak się elektroniczną włączy, ona się zeruje w tym miejscu, w którym była włączona. Ja lubię sobie tak jeszcze klapnąć suwmiarką, żeby zawsze mieć ten punkt 0, z grubsza wiadomo, plus minus tam 0,02 mm będzie. Mamy okolicę tego zera, no i mamy nasz element, mamy karteczkę i mamy co? Długopis. I teraz próbuję sobie zdjąć wymiar naszego detalu. Tu czekajcie, czy to dobrze widać? 14 mm średnica, około. Ja sobie też tak, wiecie, poruszam, pokręcę, żeby było na pewno luźno. To tu mamy takie 13,95. W najciaśniejszym momencie jestem w stanie ścisnąć do jakichś tam 13,9. W kilku miejscach mogę sobie spróbować wziąć wymiar, zobaczcie. Tutaj mamy 13,7. W najmniejszym takim 13,8. No, więc mogę sobie zapisać, że średnica naszego tego to będzie 13,80 mm. Lepiej zaprojektować coś 200 mniej, czyli no nie 14 mm, a 13,8, bo jeszcze mamy plus minus, wiecie, tolerancję wykonania, na przykład plus minus 0,1 mm, 0,2 mm, więc to wszystko w tych tolerancjach trzeba się zmieścić. Ja nie jestem inżynierem materiałowym ani projektantem, wiecie, tych, ale są różne tam symulacje zgodności, sprawdza się tam, wiecie, FMEA, jakieś tam procesowe, diff, MEA, designu, te błędy projektowe, wszystkie tolerancje muszą się zgadzać, żebyśmy czegoś na przykład za ciasno nie, no, bo na przykład tolerancja wykonania otworu jest też plus minus 0,1 mm, może być większy, mniejszy, może nam się coś nie zmieścić, no ale wiadomo, tutaj mamy taką dokładność z grubsza, widać, że to powinno być około 14, ale będziemy projektowali na 13,8, nie? Bo tam byłem w stanie przyszczypać sobie końcówką suwmiarki, ona jest taka ostra, i wtedy nią łatwiej nam przyszczypać niż tą taką gładszą powierzchnią suwmiarki, nie? Tu też mamy różnicę jakby w zdejmowaniu tego pomiaru. No dobra, mamy naszą średnicę, to jest nasz rzut, powiedzmy, że od przodu. Teraz mamy rzut od góry, jak on nazywał, że to jest rzut od góry, nie? No ogólnie rzutów możemy sobie narysować tam chyba 6, ale najbardziej popularne czasami są po prostu 4 rzuty, że mamy przód, lewo, prawo, tył, bok, dół, w zależności jak skomplikowany jest element. No to jest bryła obrotowa, która wiecie jest symetryczna, także tak naprawdę projektując jedną część tej bryły, czyli ten element jest trochę, widzicie, tutaj zaokrąglony, to wszystko schodzi w dół, od środka jest troszeczkę niżej, z podcięciem tutaj na naszą sprężynę, tak, tutaj tak naprawdę powinien być jeszcze, wiecie, pół otworu na pół gwintu, nie? Ja go tak sobie narysuję, tak na szybko. I to jest jakby, jak to obrócimy, to tutaj będziemy mieli, wiecie, drugą część naszej bryły. Czekajcie, w odbiciu lustrzanym tak trochę, wiecie, narysować to. I wtedy będziemy mieli cały nasz jakby guziczek, nie? Wiadomo, to jest przy projektowaniu, jak robimy bardziej skomplikowany kształt, moglibyśmy to zastąpić po prostu takim uproszczonym modelem. Moglibyśmy zastosować po prostu, wiecie, walec, który byśmy nawiercili, nagwintowali, nakręcili, byłoby kit, nie? Więc równie dobrze można byłoby znaleźć pręt FI 14 mm albo troszeczkę mniejszy,
czy z aluminium, czy z metalu, po prostu zrobić otwór, nawiercić, zrobić i by to jakoś działało. No ale wiadomo, tu się bawimy w zaokrąglone rogi, w te nasze podcięcie tutaj na sprężynę, więc to jest w naszym designie. No i te wymiary byśmy sobie chcieli zdjąć. Teraz sobie zdejmiemy nasz cały wymiar. 24 mm powiedzmy ma całość nasza, więc nasza ta cała bryła będzie miała odtąd dotąd 24 mm. Napiszę jednostki, żeby było wiadomo na pewno o co chodzi. 24 mm. Tutaj mamy te 13,8. Tutaj wiadomo, skala nie jest zachowana. 13,8 mm. Ten otwór ma 9,5, ale co sobie zmierzymy od zewnętrznej może. 2,5 mm ma mieć to nasze wcięcie. Tak sobie policzymy 2,5, 5 mm, wtedy wiemy ile ma mieć nasz ten ten wzgórek tutaj. To nam też może program wyliczyć. Ja sobie tak wiecie, 2,5 mm ma mieć. To nie jest rysunek techniczny, ale no taki wiecie, rysunek inżynierski w boju. 2,5 mm nam wyszło. Tak, no niech będzie. Niech będzie 2,5 mm, średnio to nam wszystko wyjdzie. I ten też ma mieć 2,5 mm. Ta ścianka, czyli ta wysokość i ta wysokość zrobimy sobie na 2,5 mm. No i co? No i gwint tutaj ma być M5 razy 0,8 mm. To jest nasz gwint metryczny. I głębokość tego gwintu w oryginale 118,8. Głębokość. Widzicie, ja tego nie zmierzyłem wcześniej tylko tak na przypał zrobiłem te 15 mm, nie? Gwintu w naszym projekcie wcześniejszym. No i co, mamy z grubsza zdjęte wymiary. Teraz pójdziemy sobie na komputer i pokażę Wam jak to zrobić. No dobrze, słuchajcie, teraz jesteśmy w programie, to jest Autodesk Fusion 360, ja nie jestem żadnym specjalistą w tym programie, pobrałem go właśnie specjalnie, żeby zaprojektować tylko ten wyłącznie jeden przycisk, używałem ten program 3 godziny, poradniki z YouTube'a, no i po prostu udało mi się zaprojektować te bryły, udało mi się tutaj zrobić nawet gwintowanie tego otworu, tu mam bryłę bez gwintu, tutaj widać nazwę tego pliku, bryła druga bez gwintu, bryła pierwsza. Klikając on mi podświetla, która bryła jest którą. Mam też szkic na planie, jakby bez widoku 3D. Gdybym sobie te bryły usunął, to widzimy po prostu no jak to jest narysowane, jak to jest zaprojektowane. Tutaj mamy cały taki, wiecie, że mogę sobie obracać z każdej strony góra, dół, lewo, prawo, albo kliknąć Home, czyli taki widok od skosu i mogę wtedy przód, prawo, lewo sobie, wiecie, wybrać widok, z jakiego kąta chcę widzieć tą naszą, wiecie, daną bryłę, nie? Więc no tutaj po prostu mamy możliwość pracy z obrazem 2D i z obrazem 3D, ale sobie zrobimy to wszystko od nowa. Także dajcie mi tu chwilę, zrobię pusty projekt. O, tu mamy nowy projekt. Nowy projekt, tu bym chciał widzieć od góry, mamy X, Y i Z w naszą stronę, tutaj mamy środek, początek, jak sobie zaznaczymy, to widzimy, gdzie mamy początek naszego układu współrzędnych i teraz możemy sobie bardzo różne tutaj jakby rysować rzeczy, możemy sobie też narysować jakby kwadrat i zrobić wyciągnięcie proste. Na przykład możemy sobie nazywać okrąg, wyciągnąć go w prosto, czyli stworzyć cylinder. No ale to po prostu rysowałem tak jakby na idiotę po kolei, wiecie, od początku do końca. Gdzie tu już jest nowy szkic? Trzeba było gdzieś zapodać, że narysuj chyba nowy szkic. Ja już nie pamiętam.
jak to się zaczynało. Można kliknąć, jak klikam prawym, to mi się robi fioletowa ta myszka, jak klikam lewym przyciskiem, to mi to żółte ginie, tak żebyście wiedzieli, który przycisk jakby klikam na myszce. Dajcie mi się teraz przypomnieć, jak to się używało, bo jak widzicie, sam zapomniałem obsługi programu. No i oczywiście jak zawsze YouTube nam przychodzi z pomocą. Tutaj polecę Wam właśnie tego autora i ten film, Tech Tutor, z tego właśnie się uczyłem. No, musiałem odświeżyć sobie pomysł, bo nie pamiętam jak to się używało. Ja wcześniej używałem zupełnie innego programu, AutoCADa najwięcej używałem na studiach. No, ale jak już mamy nasz układ współrzędnych, naszą płaszczyznę, to tu mamy taki nie wiem, bryła, plusik. I to on się pyta nas, to jest utwórz szkic. Widzicie? Jak najechałem jest utwórz szkic. I on się nas pyta, na jakiej płaszczyźnie chcielibyśmy ten szkic utworzyć. I możemy właśnie wybrać sobie albo taką oś, albo X, czekajcie. Tu mamy kolorami. Zielony to jest Y, czerwone to jest X. Czyli klikając sobie tutaj na XY, będziemy na płaszczyźnie XY od tyłu. Tu można by w sumie jakby to Wam powiedzieć, od góry, od przodu. Można by od przodu. I jak jestem od przodu w tym szkicu, to mam po prostu linię. I teraz tak, mogę albo zrobić sobie wycinanie z bryły, bo nasz prostokąt w dużym, można rysować od początku układu współrzędnego, to jest punkt 0,0, tylko wtedy jak my tu zaczniemy rysować, to to będzie takie coś jak punkt wiązania, to nam zwiąże bryłę, nie będziemy mogli jej przesuwać. I ja na tym straciłem dużo czasu, bo nie wiedziałem o co chodzi, bo po prostu nie znałem specyfiki działania programu. No ale dobrze. I teraz nam się rysuje jakaś bryła. Tabulatorem, jak klikam tabulator, mogę przeskakiwać pomiędzy tymi wymiarami. Tutaj chciałem mieć 24 mm, a tu chciałem mieć 13,8 mm. Tu mamy ustawienia dokumentów. W ustawieniach dokumentów widzimy, że jednostki w milimetrach i w gramach mają być. To też jest ważne, bo możecie mieć ustawienia calowe. Ogólnie Fusion jest darmowy, można tam licencję chyba na rok, na 2 czy na 3 lata, czy na 5 lat sobie wziąć za darmo. No i dlatego się zdecydowałem na Fusion. Są też różne edytory online, o wiele prostsze. Przepraszam. Także czymkolwiek nie będziecie to robić, będzie dobrze. I to jest tak, to jest cała nasza bryła, jakbyśmy chcieli ją obrócić. Jak my chcemy zrobić z tego bryłę obrotową, to musimy mieć połówkę tej bryły. Więc ja tak naprawdę ją sobie zaprojektuję w taki sposób, a później ją sobie poucinam, przetnę ją na pół. Pokażę Wam prosto jak to zrobić. Ja to trochę robię na idiotę, bo to mi zaoszczędza dużo czasu na liczenie półwymiarów. No i zresztą zobaczycie, nie? Ja nie lubię za bardzo obsługi programów różnego rodzaju, dlatego lubię sobie upraszczać życie. No i teraz tak, tu mamy takie różne rzeczy, że możemy sobie dodać zaokrąglenie, widzicie? Jak ja sobie klikam tu w tym rogu, to on mi pokazuje zaokrąglenie. Promień gięcia 3 mm. Ja tam używałem 2 mm akurat na tym modelu CNC, ale te 3 mm to się okazuje, że to jest bardzo fajny promień gięcia. Także korzystamy po prostu z narzędzia promień gięcia, to jest turbo proste. Klikam Enter, żeby wszystko potwierdzić. Mamy nasz promień gięcia, nie? Wiązania lub wymiary zostały usunięte. Tak, wiązania. Wiązanie to jest, patrzcie, jak tu był taki róg, każda kropeczka, na którą najedziemy, nam się robi, to jest wiązanie, punkt wiązania, widzicie? Tu mamy punkt wiązania do tego promieniu gięcia R-ki i on mi tutaj w ostrzeżeniach wykrzyczał, że wiązanie, które było w rogu tych dwóch linii, zostało usunięte. Tak chcieliśmy, tak miało być. Teraz tak. Tutaj mogę zacząć sobie rysować. Miało być po 2,5 mm. 2,5 mm. Mamy prostokąt. I teraz mogę sobie poucinać kawałki, te, których nie potrzebuję. Widzicie, powycinałem. Można by to wycinać, linię przedłużać, coś tam. Ja po prostu sobie wstawiam, widzicie, zaczynam rysować prostokąt, który ma mieć 2,5 na 2,5 mm. I po prostu na idiotę robię takie ucinanie, nie? On mi teraz krzyczy, że wiązania zostały usunięte, ale tak ma być. Ja tak chcę, tak ma być. Możemy sobie delikatnie, też to pół milimetra, on nam, widzicie, zaokrągla, żeby na przykład drukarka 3D, jak będzie drukować, żeby bardzo się nie starała, żeby tu były idealne krawędzie, tylko te zaokrąglenie, czy tam przy obróbce CNC, to też takie, wiecie, fazowanie, czy gratowanie, chyba raczej fazowanie, ja bym to nazwał,
Albo można by zostawić tą krawędź zewnętrzną ostrą, nie? Czy ja mogę sobie to na przykład, tak, jak sobie to usunę, to mogę na przykład złapać tą linię, tylko jak ją złapię, on mi może próbować przesunąć całą linię w dół, więc lepiej jak sobie po prostu na przykład dorysujemy to na tak zwanego diotę. Ta linia w sumie zewnętrzna, czekajcie, bo rolka myszki jest inaczej niż w standardowych programach, których ja używałem. Zwykle jak rolowałem myszką do siebie, to było oddalanie, tu jest przybliżanie, a tu jak oddalam myszkę, to oddalam projekt od siebie, więc do tego się nie mogę przyzwyczaić, więc mam takie trochę chaotyczne ruchy. No, ale zostawiamy sobie zewnętrzną krawędź ostrą, niech to sobie będzie ostra, niech ta sprężyna się nam nie ześlizguje, nie? Niech to będzie ostre, a niech te nasze tutaj będą zaokrąglone. Teraz tak, ja bym chciał znaleźć połowę długości tej linii. Tu też gdzieś było chyba takie narzędzie, które potrafiło nam znaleźć połowę długości linii, ale kurczę, nie pamiętam, muszę sobie wiedzę odświeżyć. Czy my to chcemy robić? Nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam. Trudno. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Tu gdzieś był do narzędzia do wymiarowania. Gdzie to było? Gdzieś to było, poziomy pionowe. No wiecie co, ja sobie przypomnę, wrócę do Was za chwilę. A na razie sobie zapiszemy ten projekt. Nazwa projekt z widzami. Przycisk Sirion. Projekt z widzami PCBWay. Niech będzie. Przycisk Sirion, wersja druga. Zapisujemy. Mam zapisane, wrócę do Was za jakiś czas. Dobra, słuchajcie, nie mogę tego znaleźć. Zrobimy to inaczej. Jak klikamy prawym, to mamy coś takiego, że możemy sobie wymiar szkicu. Ja ten wymiar sobie narysowałem tutaj, nie? To jest 7,8 mm. 7,8 mm podzielić na pół to jest 3,9, więc my sobie po prostu narysujemy linię z tego punktu 3,9 mm. To jest nasz środek, nie? I teraz tak. Jak mamy gwint M5 razy 0,8, to jest 4,2 mm. Czyli od środka tego jeszcze potrzebujemy 4,2 na pół. 4,2 na pół to jest 2,1 mm. I odtąd będziemy rysowali od tego punktu 18 mm, 18 mm, głębokość gwintu sobie zrobimy, wcześniej miałem 15, zrobimy sobie 18 i teraz od tego punktu ile chcieliśmy mieć, od tego punktu M5 0,8, czyli 4,2, tak, i od tego punktu lecimy w dół pod kątem 90 stopni. No ciekawe, bo tutaj widzicie, jest ta pomiarka ile stopni. Muszę być na 18 na 90 stopniach. Dobrze. I teraz mogę sobie wyciąć ze środka to wszystko. Te wymiary mi zniknęły, bo już ich nie ma. Mam teraz otwór 4,2 mm pod gwintowanie gwintownikiem w wymiarze M5 razy 0,8
I to jest nasza bryła, której my nie obrócimy. My tej bryły niestety nie obrócimy, bo musielibyśmy wyznaczyć środek tej bryły, obrócić ją wokół własnej osi. On mi powie, że jest kolizja. Ja nie wiem, jak to inaczej robić, więc po prostu dalej sposobem, na idiotę. Jak sobie z tego wymiaru 4,2 mm odliczymy środek, a patrzcie, jak najechałem, to on mi środek zaznaczył tej linii. Ciekawe. Czy to jest środek? Czy to jest środek? Chyba wygląda, jakby to mógł być środek. Wymiar szkicu. Nie chcę tego wymiaru szkicu. On mi nie podzielił tego na pół. Dobra. Ja tą linię sobie usunę, żeby na pewniaka wiedzieć, bo tu widzicie, jak nie działamy na całych milimetrach, to patrzcie, tutaj mamy na linii tej siatce szarej z tyłu, a tu mamy właśnie te 0,2 mm nam uciekło, bo nie mamy 14 mm, tylko mamy 13,8. Ja teraz nie chcę się popierdzielić, dlatego po prostu radzę sobie jak umiem, a umiem właśnie w taki sposób, że sobie tak poradzę. 2,1. I teraz rysujemy bryłę. Mamy narysowaną bryłę. I teraz w momencie dokładnie tak. To nam jest wszystko zbędne, niepotrzebne, bo ja chcę mieć pół tej naszej bryły, nie? Dobra. Escape'em wychodziłem z tych opcji i to jest nasze pół naszej bryły. I to teraz, jak zakończymy sobie szkic, to mamy też nasz widok szkicu. To jest nasze pół bryły. I teraz, jak sobie wybrałem naszą bryłę. I tu możemy sobie zrobić obrót. I teraz mamy błąd. Profil przecina oś obrotu. Spróbuj przenieść profil lub uciąć go wzdłuż osi, tak aby nie nakładał się na siebie, bo nie będzie można zakończyć obrotu. I teraz tak, wokół której osi? Wokół osi Z byśmy pewnie się chcieli obracać. Widzicie? A, dobra. On mi policzył obrót tej bryły ze środka współrzędnych. Widzicie? Taki przycisk mi wyszedł. Nie chcę takiego przycisku. Także teraz sobie wybiorę naszą bryłę. Klikając prawym mam coś takiego jak przesuń. Teraz mogę albo pojedynczo, albo to jest obracać, albo mogę tutaj też kazać jej się przesunąć od zadaną wartość, typu na przykład mogę w osi X, na przykład o 5 mm się widzicie, przesunąłem w osi X, albo też mogę to ręcznie całość, tylko nie pamiętam jak to się robiło, za kwadracik. I teraz ta nasza oś obrotu musi być zapewne chyba idealnie na osi, wokół której chcemy się obracać. To też, kurde, nie ogarniam tego programu za bardzo, jak sami widzicie, ale kto sobie poradzi, jak nie ja. Przesuwałbym się o równe wartości. A gdzie on teraz mi to przeliczy? Oj Boże, weź to teraz wypozycjonuj. Na pewno jest jakaś gdzieś komenda. To no właśnie, bo to dało się też jakby zrobić grupę, dać grupie punkt i wtedy to przesunąć ładnie jako grupa. No ale oczywiście nie pamiętam jak to się robiło, naprawdę. Ja chcę wam po prostu pokazać, że mimo, że nie jestem specjalistą, wszystko da się ogarnąć jak się chce. My sobie ze wszystkim poradzimy.
Ja sobie muszę przypomnieć, jak to zrobiłem wcześniej, bo ja to wcześniej jakoś ładnie zrobiłem, tylko nie pamiętam, kurczę, jak. Dajcie mi moment i wrócę do Was po przerwie. Powiem Wam, nie wiem jak, ale tak, zaznaczyłem to wszystko, kliknąłem prawym, utwórz grupę. Nie wiem, czy to w ogóle utwórz grupę cokolwiek dało, bo nic mi to nie zmienia, ale teraz jak klikam obróć, no to mi to obróciło tą bryłę. Teraz jak sobie zmienimy widok, tu mamy taką orbitę, możemy to zaznaczyć, wtedy sobie obracać, wiecie, w każdą stronę tą bryłą. No to wygląda, że mi całkiem ładnie zrobiło tą bryłę. Jak się zgubimy, możemy sobie znowu kliknąć ten. Na przykład od przodu, żeby to pokazywało, jak to ma wyglądać. No i wygląda to nieźle. Więc OK. Czekajcie, sobie wyjdę, bo jak jesteśmy w orbicie, to gdzie nie klikniemy, to nas tam nas zaniesie, że tak powiem, nie? Widokiem. Escape'em wychodzę z tych wszystkich opcji. Więc teraz tak, mamy ten jeden szkic, nie? Jak mamy szkic, to jest szkic pierwszy, a szkic drugi nie wiem czym jest w sumie. Nie podoba mi się to. Może ta blokada, ta kłódeczka, to o czym też nam o czymś mówi. Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje, ale zrobimy to. Po rzeźbiarsku. Dobra, teraz tak, słuchajcie. Ja sobie zrobię Ctrl-C. Ciekawe, czy jak zrobię Ctrl-V. Nie robi nam. Przesuń, kopiuj. I jak zrobimy sobie tak, że przesuń to w prawo po osi, czekajcie, po osi X. Niech nam to przeniesie o 20 mm, ale możemy kliknąć zrób kopię. Czekaj. Utwórz kopię niedostępne dla szkiców obiektów poza środowiskiem szkicu. Edytuj szkic, aby skopiować. Dobra, co anulujemy? Dobra, chyba musimy wejść w szkice. Czekajcie, szkic pierwszy, szkic drugi. Prawym. Edytuj szkic. Dobra. Jak jesteśmy w edycji szkicu, że mamy tutaj te nasze bryły, to chyba dopiero wtedy mogę to zrobić prawym. I teraz kopiuj. Wklej. I przeniesiemy go sobie o 20 mm sobie przeniesiemy tą bryłę. I ten szkic jeszcze chyba nie jest obrotowy. Jak wyjdę z zakończ szkic. Dobra, bo ja ten szkic, nowa bryła, tak, chcemy zrobić nową bryłę z tego. Ja muszę to zaznaczyć. Dobra. Może muszę wejść w edycję szkicu. I w edycji szkicu, jak teraz sobie wezmę to... nie ma bryła. Obrót. Nie wokół tej osi. Ctrl Z. Zaznaczę. Widzicie, trochę... widzicie? Samo się teraz obróciło. 360 stopni, tak. Chcę mieć wokół 360 stopni. Czy nam stworzył bryłę? Tak, to jest bryła 1. Teraz w szkicu drugim, który jest niewidoczny, jak chcę go widzieć. Edytuj szkic. Ta bryła obrotowa. Czy mi to obróci? Nie. Bryła, obrót. Obrót wokół tej osi też nie. Wokół której osi? Wokół zielonej osi, której ja nie widzę. No to teraz sobie zaznaczę to pod takim kątem. Kliknę sobie bryła, obrót. Nie. Nie chcę wokół tej osi. Ja chcę wokół osi Y. Widzicie? To jedno mi już obrócił. Teraz chcę obrócić to. - 360 stopni chcę obrócić, tak. Operacja, zrób nową bryłę. Kierunek
Symetrycznie, nie. Przecina coś tam oś obrotu. O Jezu, wcześniej mi to poszło zupełnie lepiej. Tak to jest, jak się coś nagrywa. No ale nic, ogarniemy to. Chyba że on mi wchodzi w ten model. Przesuń kopiuj. Nie może być łatwo, bo widzicie, wy jak wejdziecie w program, to będziecie mieli takie same problemy jak ja. Dobra, wiecie co? Bo chyba jak zrobię, nie chcę nowej grupy szkiców. Zapisz jako nowy szkic. Da się tak? Bo ja wcześniej miałem w 2 szkicach, miałem 2 szkice, nie wiem czemu. Dobra, zróbmy nowy. Czy ja mogę zrobić nowy szkic? Albo dobra. Patrzcie, nie mam tej bryły teraz nagle obrotowej. Coś mi tutaj, kurde, ostro... Nie. I teraz jestem w szkicu. Robimy obrót. Nie. Czemu mi tutaj znika oś Y? Bo ja chcę to zrobić obrót wokół osi Y. Możliwe, że zacząłem po prostu na złej osi rysować i teraz dlatego mam problemy, bo on domyślnie chce mi robić obroty wokół złej osi. Oj, 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 oj. Zacząłem od przodu, nie? A może powinienem zacząć to, kurde, rysować od góry. Zrobimy nowy projekt. Słuchajcie, zrobiłem sobie nowy szkic, taki pusty i ewidentnie jak wybieram obrót, tu mam coś takiego, oś, wybierz oś obrotu. Ja nie mogę sobie zaznaczyć X, Y, Z, tylko on mi prosi o wybór i patrzcie, jak najadę na tą, to mi obróci wokół tej osi. Jak najadę na tą, to mi obróci wokół tej, a tej nie mogę wybrać, mimo że najeżdżam na nią. Czemu? Nie wiem. Także musimy znowu obejść system w takim razie i narysować się na środku tej linii, bo patrzcie, tak zrobię tak, będzie tak. Jak zrobię obrót wokół tej, to będzie tak. Jak klikam obrót, nie mogę. Tutaj tak samo, nie mogę. A, czekajcie, oś projektu. Może tu się da zrobić obrót. Ja nie chcę wokół osi projektu. Mogę. Okej, widzicie, czyli mogę wokół osi, czyli mogę wrócić sobie tutaj. Okej. Była, obrót, cyk, oś projektu nie chcę, ja chcę sobie wokół tej osi. Oś wybrano i co? Czemu mi nie chce ten? Operacja, nowa bryła. No, dobra. Już to by się wszystko zgadzało. Mamy 2 bryły w naszym projekcie. Widzicie? Kurde. Ile się to człowiek namęczy. Po prostu nie chciałem wokół osi projektu, tylko wokół wybranej osi przeze mnie. No i teraz mamy git. Widzicie? Każdy problem da się rozwiązać, tylko trzeba kombinować. Dobrze. To teraz sobie weźmiemy orbitę. Ja się wokół tej orbity jakoś tak bardziej ustawię. Kurczę, jak tutaj? Wrócimy do widoku domowego. Przód.
No i dobra. Wstaw. Co ja mogę wstawić? Gdzieś tu jest gwint. Ajajajaj. A to znowu muszę sprawdzić, jak się gwinty stawiało, bo też nie pamiętam. No i kolejny poradnik z YouTube'a pomógł mi znaleźć, jak te thready, czyli thread to jest gwint, jak to zrobić. I tu mamy utwórz gwint. I teraz bardzo ważne jest to, że jak naciśniemy sobie tu, ja chcę mieć gwint M5 razy 0,8, to kierunek gwintu prawy, to teraz ten gwint jest tylko tak lekko narysowany, nie? Jego tu nie ma, to jest tylko tak jakby graficznie dodany gwint. A jak zamodeluj klikniemy, to on już nam faktycznie ten gwint zamodeluje, wytnie w otworze. No to jakaś klasa 6H niech będzie. No, jak kliknę OK, to teraz ta jedna bryła nasza, to jest bryła druga, ma gwint. Możemy zmienić nazwę. Zmień nazwę. Ciekawe, ły mi nie robi. Była z gwintem M5X0.8 mm. A tu mamy bryła 1, zmień nazwę. Bez gwintu. Otwór ma ile? 4,2 mm. Wersja zapisana przez użytkownika, bo skliknąłem Ctrl S, żeby zapisać postęp naszych prac. No i tu mamy nasze przyciski. No i mamy tak naprawdę zamodelowane to wszystko, nie? Teraz możemy sobie wyłączyć widok brył, mamy wtedy widok naszych wyłącznie od przodu, widok naszych patyczaków. Możemy włączyć widok brył, od razu widzimy te nasze bryły. I tak to wszystko wygląda. Ta jedna jest z gwintem, a ta ma po prostu standardowy otwór, a tutaj właśnie wracamy do mojego poprzedniego projektu, który właśnie on był wykonywany. Już Wam pokazuję, jak to było. Tu właśnie, patrzcie, jak jestem na widoku Home, to mam taki widok tych brył, bo one leżały na Y, na osi Y, a te, jak mamy Home, to są narysowane w inną stronę, widzicie? Więc po prostu tutaj łatwiej było mi to obsługiwać. I tutaj, czekajcie, na orbicie, o, jest orbita. I tutaj jest podobnie, widzicie? Tu jest właśnie ten zamodelowany gwint, a tu jest ta bryła bez gwintu. I jak wejdziemy w edytuj szkic, to jest mój oryginalny szkic. Możemy sobie pobrać wymiary. Gdzie są wymiary, wymiar szkicu? To widzicie, tak, miałem 15 mm, miałem zaprojektowany wysokość tego otworu gwintowanego, a teraz zrobiliśmy sobie 18, i tutaj mam po 2 mm wcięcie, a tam projektowałem po 2,5 mm to wcięcie, nie? Także nawet te 2 mm, jak widać, można by wejść w ten szkic. Edytuj szkic. I to po prostu zmienić ten wymiar z tych 2,5 mm na 2 mm. Więc no, jest duża dowolność w tym wszystkim. 3 mm zakrzywienie. Tutaj też mamy 3 mm zakrzywienia. I tyle. I jak to jeszcze projektowałem? Ja pamiętam, że tu zakrzywiałem te ścianki, aczkolwiek jak widać chyba musiałem zostawić ostre te krawędzie. Także w tym oto żeśmy tutaj robili, wiecie, półmilimetrowy promień gięcia. To wszystko by trzeba, wiecie, wykonywać różne modele, zobaczyć jak to wychodzi, jak to nie wychodzi.
I teraz tak. Jak to wyeksportować do PCBWaya? Już Wam to pokazuję. Jak wychodzimy z edycji szkicu, to tu mamy coś takiego gdzieś. Eksportuj. I on się nas spyta, co my chcemy eksportować. I w jaki typ pliku. I teraz tak, PCBWay chyba OBJ chciał, już Wam zaraz powiem, dajcie mi to tylko sprawdzić. No, jesteśmy na stronie PCBWay i jak wejdziemy w CNC i 3D printing, czyli druk 3D, jak wejdziemy w obróbkę CNC, to nam mówi, jakie tutaj on przyjmie rodzaje plików. Mamy .step, STP, no i tam jakieś jeszcze różne. Ja chyba to robiłem w stepie, więc teraz tak, idziemy na Fusion i teraz możemy szukać step, tak, .step, Fusion, no i on się nam zapyta, gdzie to chcemy wyeksportować. Jak klikniemy eksportuj, to nam to wyeksportuje. Tylko nie pamiętam, bo tu możemy też jedną tylko bryłę wyeksportować. Wydruk przestrzenny, tak, on nas się pyta, co my chcemy wyeksportować, na przykład to albo to. No i sobie wybieramy format. Teraz tak, pod druk 3D mamy STL, Object, Step albo STP, nie? Więc chyba STL albo Object. Tak, OBJ on nam tutaj sugeruje w milimetrach i wybieramy, którą bryłę. Object w milimetrach, jak klikniemy OK, no to on nam też to, jaka nazwa, gdzie nam to chce wyeksportować, eksportujemy i na stronie PCBWay, jak tu już jesteśmy, to sobie musimy znaleźć, ja tu gdzieś miałem projekt 3D Fusion, bryła 1 z gwintem M5, zakrzywienie, Object, wgrywamy to i teraz tak, on nam wyliczył, że ta bryła będzie kosztowała $4,98, tak jak mówiłem wcześniej, w milimetrach jedna sztuka i teraz tak, żywica biała albo UTR Imagine Black i tu tak gdzieś można było sobie podejrzeć, jak to będzie wyglądało. Tu pokazuje, jak wygląda UTR Black, jak wyglądają białe wydruki, UTR Transparent, jak to nam wychodzi i za każdym materiałem, jak sobie klikniemy, nam pokazuje zmianę ceny, nie? Tu mamy PWR Dark Black, cokolwiek to jest. Tu mamy jakieś UTR Flex, czyli UTR to, że jest światło utwardzalne, nie? Czyli że oni to drukują na drukarce po prostu jakby laserowej w płynie, a te inne, na przykład gdzieś nylon albo PLA, to oni po prostu drukują standardową dyszą taką ekstruderową, taką po prostu dyszą, która to nakłada warstwa po warstwie, nie? Możemy różne kolory sobie wybrać i teraz tak, oni mogą nam to albo pomalować, albo właśnie wydrukować. Jak wybieramy materiał i kolor, to będzie ten kolor. Jak mamy żywicę, to tutaj gdzieś później możemy też wrzucić rysunek techniczny. Oni bardzo chcą mieć rysunek techniczny, żeby wiedzieli, o co chodzi z tymi gwintami, nie gwintami, jak to ma wyglądać. Ja tego nie umiem, nie robiłem tego, poradziliśmy sobie, po prostu mieli pytania do tych części, o co chodzi, czy to jeszcze tak to zrobić, więc tak to zrobili. Właśnie też mamy na rysunku technicznym na przykład mieć zaznaczone, jakie ma być powierzchnia wykonania, jak ktoś się bardziej na tym zna. Czy chcesz tap threads, czyli właśnie te wgrzewane gwinty. Jeśli chcemy mieć gwinty, to powinniśmy załączyć rysunek. Ja to zrobiłem akurat bez rysunku, oni się mnie skontaktowali mailowo, powiedziałem co chcę, zrobili to. Wiadomo, to przedłuża trochę proces wykonania, ale jak nie umiecie zrobić rysunków, da się poradzić. Jakie chcesz inserty? Można ze specyfikacji. Przykłady. Właśnie tak. To jest albo na gorąco, albo ultradźwiękowo wgrzewane. Może jest długość tych insertów do wybrania, nie wiem. Co tu jeszcze można? Można sobie laserowo wygrawerować coś na części, jeśli bardzo chcemy, więc naprawdę tutaj można bardzo dużo opcji za zamówienia. Można zamówić też złożenie tego. Jak mamy kilka części, możemy dać im rysunek złożeniowy, oni nam to wszystko skręcą, złożą. Co tam jeszcze? Tu jakieś tam wybierania. Co to że chyba my musimy jako projektanci grubość ścianki
minimalnej przestrzegać i tam wiedzieć, jakie są grubości. Ja wam powiem, nie znam się w ogóle na tym. I oni się pytają nas, co to jest, nie? Więc można sobie po prostu tam wybrać, bo oni chcą z grubsza wiedzieć, co oni produkują, więc tam ja na przykład sobie wybierałem, że inne, jak się coś inne, dopisałem baton, czy po prostu przycisk, nie? Że samochody, akcesoria, to jest dla nich test, kto robi, jakie rynki, co ludzie robią, produkują, na to jest zapotrzebowanie, żeby mogli się reklamować, nie? No i specjalne zapytania albo prośby, zamówienia, tu możemy napisać, na czym nam zależy, czego chcemy. I jak klikniemy Submit Request, no to nam idzie do koszyka, do wyceny. Człowiek musi stwierdzić i potwierdzić, czy to będzie tyle kosztowało. Czasami to kosztuje mniej, czasami to kosztuje więcej. Jeśli chodzi o obróbkę CNC, nawet ten sam plik mi został tutaj, przeszedłem na obróbkę CNC, nawet nie wiedziałem, że tak się da. Wyliczyło nam $37,48 z aluminium 6061 w wykonaniu Silver White, czyli po prostu naturalnym kolorze aluminium. Można wybrać sobie na przykład właśnie, ja wybrałem Bead Blast i anodyzowane, czyli że i na czarno, czyli Bead Blast to tak jakby ostrzelone, jakby piaskowane, powiedzmy, że tam czymś oni to, bead to są takie, nie wiem, ziarna zboża, czyli oprysk czymś ściernym i anodyzowane na czarno. Ja sobie to wybrałem i to kosztowało $43,70. No trochę jest, bo to jest mały detal i jest trochę z tym roboty. No i wiadomo też to wszystko, wszystkie inne opcje. Tu mamy wszystkie inne wykończenia. Jak chcemy mieć bardzo wykończone, wygładzone powierzchnie, znakowanie też laserowe, wszystkie standardy, wszystko można tutaj też, wybieramy co to sobie zamawialiśmy. Wszystkie zamówienia, klikamy Submit Request i czasami będzie drożej, czasami będzie taniej, w zależności od tego, co to jest za produkt, co to jest za część. No, tu mamy też, jeśli chodzi o CNC, możliwość wykonania po prostu ze wszystkiego. Mamy z nierdzewki. O, widzicie, nawet z nierdzewki jest trochę taniej, ciekawe. Mamy z mosiądzu, podobna cena z miedzi, podobna cena z tytanu, będzie drogo. O, kurde, z tytanu? W takiej samej cenie? Powiem wam, dobry deal chyba, dobry deal. Tu ze stali, ze stopu jakiegoś tam, nie wiem, możemy sobie wybrać. Z narzędziowej stali, kurde. Spring Steel. Z ABS-u możemy sobie też wybrać, żeby nam tu wycięli, no ale z polikarbonitu, czyli poliwęglanu. No jest 1 000 000 po prostu materiałów, z których możemy sobie wybrać, nie? To jest bardzo mały detal, dlatego jest taka cena, mi się wydaje, że to jest po prostu minimalna cena za, wiecie, za ustawienie maszyny, wrzucenie projektu, zrobienie tego, bo gdybym zaprojektował te bryły koło siebie na takich patyczkach odłamywanych, żeby to byłby jeden element, to chyba 4 albo nawet 10 takich mógłbym za $5 wydrukować na drukarce 3D, nie? Bo tu chodzi o to, że to po prostu to jest jeden część, jeden element i minimalna opłata za element to jest $5. Więc jak taką matrycę elementów, czyli stencil z angielskiego, jak się zaprojektuje taką właśnie matrycę części, to czasami da się naprawdę 10-20 części upchać w jednym projekcie za $5. Więc jeśli ktoś umie z Was bardziej w projektowanie 3D, no to naprawdę można mieć o wiele niższy koszt jednostkowy, jeśli chodzi o drukowanie i wykonywanie tego typu detali. Dobra, zeszło tu przy tym komputerze, rozgadałem się. Idziemy nagwintować, spróbować nagwintować ten przycisk, który miał fabrycznie, nie miał żadnego gwintu, tylko ma otwór 4,2 mm. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na strychu. Tu jest oryginał i 2 nienagwintowane wziąłem. Jeden, widzicie, jest zaokrąglony promieniem 3 mm. Ten jest zaokrąglony promieniem 2 mm, jest o wiele bardziej kwadratowy. Postaram się Wam jakoś je pokazać dwa obok siebie. No, mam nadzieję, że to widać, że po prostu ten po prawej jest bardziej taki okrągły, 3 mm. Oryginał Wam powiem nawet może jest 4 mm zaokrąglony. Jeśli chodzi o promień gięcia, widzicie? Troszeczkę większy promień gięcia jest tego. No ale dobra, co zrobiłem? Obydwa były nie nagwintowane. Ten nagwintowałem poza kamerą, chciałem zobaczyć jak to pójdzie. Już nie chciałem tego filmu jakoś turbo przedłużać. Otwór jest, no miał być 4,2 mm. Podczas gwintowania pył jest biały, tu też widać białe w środku wszystko. Tu zacząłem drapać. Już nie mogę znaleźć też karty SD do mikroskopu. Jak zacząłem drapać, to wygląda jakby oni to powlekali czymś, żeby to właśnie było czarne. Powiem Wam, kurczę, nie wiem.
Więc jak ktoś wie, może dać znać, ja spróbuję doczytać na stronie, jak ten UTR Imagine Black działa. No ale tak to wygląda. No i pokażę Wam może właśnie, jak to się gwintuje. Ja tu sobie wziąłem takie imadełko z wycięciem, żeby nie porysować tego naszego detalu. Zawijam go w szmatkę. Już tutaj dajcie mi moment. I teraz tak. Bardzo ciasno się to gwintuje. Ja może w sumie powinienem poprawić ten otwór, wiecie, z ręki wiertłem i wiertarką. Jak chcecie gwintować, no to chyba trzeba drugie tyle co otwór zapasu tego głębokości wziąć, nie? Bo jak chcieliśmy mieć 15 mm, no to 4 mm dodać do 15, to 19 powinien być otwór, żeby mieć 15 gwintu, więc wiecie, to 5 mm trzeba by dodać dla gwintu M6, będą to 6 mm, dla gwintu M8 też dodałbym te 8 mm, taki wiecie, uniwersalny wzór sobie wymyśliłem, jak to na przyszłość rozwiązać, więc to też trzeba wiedzieć. Albo też w sumie fajną opcją był ten gwint, który był wydrukowany i go poprawić, skalibrować, bo wtedy nie trzeba się tak mocno, wiecie, pieścić z tym. Nie wiem, czy ten gwint w sumie, ten po kalibracji jest lepszy, czy gorszy niż ten, wiecie, który ja teraz sobie wykonam. Ale wykonam go razem z Wami. Te wióry są takie trochę jak włókno szklane. To tak trochę, nie wiem, czy widzicie, już na biało się one sypią. I dużo trzeba wkręcać i wykręcać. Zaraz Wam pokażę, bo się gwintownik zakleja. Więc też nie mam doświadczenia w gwintowaniu tego typu materiałów. No ale tu dużo urobku z tego się pojawia, nie? Także też ten gwint nie jest taki głęboki, jak jeśli chodzi o pióro tego gwintu, jak myślałem, że może być. Bo w metalu to ten gwint jest tak jakby cięto gnieciony, a tutaj ta powierzchnia tego gwintu jest taka bardziej szarpana. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że bardziej doświadczeni gracze rozumieją, o czym mówię. Jak macie więcej doświadczenia właśnie z tego typu tworzywami, możecie dać znać, jakby najlepiej było podejść do wykonywania takich gwintów. Jaka jest najlepsza metoda? Najlepsza metoda dla mnie to jest CNC. Dać im zrobić, wykonać, zapłacić więcej i koniec. No, aczkolwiek jeśli cena po prostu wykonania jest istotnym czynnikiem, cena wykonania tego detalu jest istotnym czynnikiem, tu w ogóle o materiał bym się nie bał, jeśli chodzi o wytrzymałość. Ta żywica jest naprawdę fajna. Naprawdę sprawia wrażenie, wiecie, wytrzymałej. Tu chcę Wam pokazać po prostu, ile tego urobku jest. No i ten urobek jest biały, nie? Także właśnie przez to, że się robi w pył, on się robi dosłownie w proszek, widzicie? To usuwanie tego, bo tak to byłby wiór. A że nie ma wióru, się tworzy proszek, to też on w środku według mnie zakleja tam dno otworu. Zaraz to wiecie, trzeba się bawić w wydłubywanie tego. Tu mam taki cieniutki wkrętaczek. Widzicie, ile tego jeszcze wyleciało tam z dna? Jeszcze sprężonym powietrzem można psiknąć, wiadomo, nie? Oczyścić to, ile się da. No, także trochę zabawy z tym jest. Więc jaką metodę wy byście wybrali, możecie napisać. Jakieś rady na przyszłość. Z Fusion, bo to kiedyś było Fusion 360, teraz to się nazywa Fusion, zmieniło nazwę. Też możecie mi napisać, jak wasze przemyślenia. Jak to projektowałem sam, oczywiście poszło mi o wiele szybciej, łatwiej. Tak to zawsze jest, jak się coś chce nagrać. A jeśli chcecie, wiecie, coś komuś pokazać albo pochwalić, to zawsze nie wychodzi. Ja nie chciałem się pochwalić, tylko pokazać, no ale to też tak wiecie, prawdziwe życie. Jak wy wejdziecie we Fusion, będziecie mieć to samo, nie? Niby wszystko proste, niby wiadomo, ale gdzie jest dana funkcja, nie wiadomo. Także wtedy Google naszym przyjacielem i lecimy z tematem. No. I w obydwu tych przyciskach udało mi się zrobić gwint na jakieś 11 mm. Czyli z 15, 4 odjąć na gwintownik i około 11 mm nam wychodzi gwintu, więc no, gdyby ktoś robił jakiś ważny projekt, byłaby trochę lipa, nie?
No, widzicie, 10,85 nam wychodzi około gwintu. Więc więcej tutaj nie nagwintujemy. Da się to gwintować, nie pęka, nie rozsadza. Naprawdę materiał jest turbo dziwny, bo to nie jest taki typowy plastik, bo taki plastik to on jest taki pękający, nie? A to jest takim, kurczę, no to jakby tak z takiego proszku, jak było takie spiekane. I czekajcie. Tu wam pokażę ten gwint, jak on wygląda po nagwintowaniu. Obydwa otwory właśnie były niby zaprojektowane chyba na 4,2 mm. Realnie mierzyliśmy 3,8, czyli podejrzewam, że to czarne to faktycznie może być nawlekana powłoka grubości setki albo 150 mikronów, może 200 mikronów. Dlatego te wymiary nam troszeczkę inaczej wychodziły, nie? No dobra, robimy podsumowanie i kończymy. Tu jeszcze dla testu wyjąłem ten gwint M5, który kalibrowałem na początku filmu, czyli tu był wydrukowany gwint M5, powleczony, go kalibrowałem i też na 11 mm wchodzi, czyli tyle, ile gwintownikiem zrobiłem, tyle wchodzi. Na siłę można byłoby tą śrubą próbować się, wiecie, samo zagwintować, ale nie będziemy tego robić, żeby tam nic nie pękło. Jakby ktoś był ciekawy po prostu jaka głębokość wychodzi. Tu na koniec zrobiłem sobie rysunek, jak to projektowałem poprzednio, że były 2 mm ten uskok 2 mm, 13,8, 24 mm i że R4 można by nawet tutaj zrobić po 4 mm, to wiecie, krzywiznę gięcia przyszłościowo. No i gwint 18 mm bym zrobił zamiast tych 15, które zrobiłem wcześniej. Tutaj jakby ktoś chciał zobaczyć, każdy z tych detali miał swój numer, ile kosztowały detale każdy pojedynczo, 5 dolców, te 5 dolców, $42 kosztował ten CNC z aluminium, no w sumie tyle, wysyłka tyle, więc takie to są koszty, gdyby ktoś z Was chciał zamówić. Jak macie link pod filmem, reflink, że jesteście ode mnie, no to tam macie chyba pierwsze zamówienie taniej, czy na druk 3D, czy na PCB, zależy jaka jest promocja, są też jakieś tam kupony do odebrania, także jakbyście w ogóle coś chcieli sobie wykonać nawet, to możecie zrobić to razem ze mną, wystarczy do mnie napisać maila, mail jest zawsze na końcu opisu filmu. Także co, czekam na Wasze zgłoszenia do projektów z wizami. PCBWay, bardzo dziękuję za wspieranie kanału i tego typu projektów, czy moich, czy Waszych. No i co, mam nadzieję, że się fajnie oglądało. Piszcie, co mogą zrobić lepiej, powiedzieć bardziej, jakie filmy chcecie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć. Może śmiać tu ostro z kratami, działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.